Witam. 15 kwiecień 2024 rok. O dziwo, nie skorzystam dzisiaj z ławeczki, dlatego że tutaj pani robi roślinki i nie chce przeszkadzać, a dwa, że jest bardzo zimno i akurat mamy, dzisiaj mamy znak barana, ale ze względu na to, że liczymy go od nowiu, czyli od 8, a w rzeczywistości od 9 kwietnia, a dzisiaj mamy 15. To znaczy, że jesteśmy konkretnie, a właściwie powinniśmy brać pod uwagę najbardziej znak wagi. Pierwszy znak, który wchodzi w drugą połowę naszego kosmogramu, zodiaku właściwie, kosmogramu też. To jest integralna część naszej tutaj rozmowy. Po drugiej stronie mamy barana. Baran, siła, energia, wyrażenie ogromnego pędu, a waga przeciwnością tego, bo zasada wagi przeczekać, albo poczekać, albo nic nie robić. Wagi są wyjątkowo pracowite, więc tutaj to słowo źle funkcjonuje, ale jednak funkcjonuje i w zależności od sytuacji jest ono przewidywane, czy też nie. Niektórzy się będą zastanawiać, dlaczego nie na ławeczce, bo byłem wcześniej, ale tak się stało, że akurat nie zabrałem ten akumulator, właściwie tą ładowarkę powerbank, inaczej, bo ktoś nie pojmie, powerbank bez prądu. Musiałem się wrócić, a tam jest pani, która upiększa ten cały klomp i nie chce przeszkadzać, a w dodatku robi to bardzo dokładnie, a po co ja mam tutaj nagle zawracać, więc jesteśmy w drodze wyjątkowego marszu ku przede wszystkim przestrodze wszystkim wagom, bo przecież to dni, gdzie wagi muszą się zastanowić nad tym, co chcą zrobić, czego chcą właściwie zlikwidować w swoim życiu. Najważniejszą rzeczą jest ta nieudolność podejmowania decyzji. To wszystko, co świetnie negocjują, są bardzo bystre, w dodatku bardzo wdzięczne. Świetnie się ubierają, świetnie to wszystko robią i wszyscy na nie patrzą z lekką zazdrością i umiejętnością wagi doprowadzenia do równowagi. Ale pamiętajmy o tym, że waga jest w pewnym sensie skazana na bycie z kimś. I dla wagi ogólnie rzecz biorąc, bycie z kimś jest najważniejszą cechą, choć w tym wszystkim w naszym zrozumieniu tematu. Czyli dokładnie chodzi o to, że każda waga dąży do partnerstwa i partnerstwo jest dla niej najważniejszą rzeczą. Dla partnera zrobi wszystko. Czy ja w tej chwili właściwie bym powiedział tak, drogie wagi, spróbujcie zostać same? Nie, tego bym nie radził, bo mogłybyście tak potraktować, że dojdziecie do takiego punktu, że będziecie podejmować samodzielność. Waga nie jest stworzona do tego. Waga jest przede wszystkim to, co
wagą przeszkadza w życiu, to nie jest zdecydowanie to, o którym już żeśmy rozmawiali, ale jednocześnie o pewnym zrozumieniu to w szerszej płaszczyźnie. Mimo że inne znaki mają w założeniu wrogów, wagi niby nie posiadają. Chociaż dla wagi numer 1 wrogiem jest znak poprzedni, czyli ta panniastość, ta szczegółowość. Waga nie lubi tego, ponieważ sama jest bardzo szczegółowa i bardzo pracowita, ale w tym fragmencie życia nie lubi, kiedy ktoś jej zwraca uwagę na jej nieumiejętność postępowania czy zdefiniowania jej zalet w gruncie rzeczy. Panny są wyjątkowo szczegółowe i wyjątkowo pedantyczne i potrafią nieźle dogryźć. Waga potrafi się świetnie obronić i wybrnąć z tego w sposób dyplomatyczny, czego nie potrafi panna, a jest to w gruncie rzeczy zaletą dla wagi, ale waga w tym momencie powinna się zastanowić nad tym, czy na pewno jest ten wybór trafiony. Czasami nie potrafią zdecydować i wybierają samo zło. Zresztą cały czas nasza historia polega i wyłącznie na zdefiniowaniu formy tej wrogości samego siebie. Poznanie siebie jest najtrudniejszą rzeczą, jaka jest, bo w tym pomaga oczywiście przyjaciel, który potrafi skrytykować, ale także i ci wszyscy, którzy są krytykami, ale czy słusznie? Czy słusznie potrafią określić wagę? Bardzo często wyjmują te rzeczy, które są dla wagi priorytetem, że ona jest taka. To, że ona jest dobrze ubrana, to, że ona dobrze się wysławia, to, że ona jest czarująca w każdym momencie i to jest wadą. Nie, wadą jest to, że z Tobą się właśnie przyjaźni, że z Tobą i wybiera i bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za to, że nie potrafi odejść, że nie potrafi zmienić tego wszystkiego dookoła siebie, ponieważ jednym z najważniejszych kierunków życia dla wagi jest po prostu, nazwijmy to prozaicznie bardzo, miłość. I dla miłości popełni wszystkie działania, które są w pewnym sensie najbardziej niesamowite. Niesamowitość polega na tym, że waga z miłości zrobi kompletnie wszystko dla swojego partnera. Podejmie się nawet trudu, który ten trud będzie niosła ten krzyż przez lata. Tylko dlatego, że jest wagą. Żaden znak nie zrobi aż takiego nietrafionego wyboru. Waga kocha i bezgranicznie. Ta bezgraniczność dla wagi jest w gruncie rzeczy nonsensem jej życia, ponieważ w tym momencie załamuje kompletnie cały swój luksus, który wokół niej się otacza i potrafi z tego zrezygnować na rzecz tylko właśnie Ciebie, bo Ty jesteś taki. Czy waga potrafi zmienić siebie? Bardzo ciężko, dlatego że dla wagi równowaga jest zrozumiała w prosty sposób. Jeżeli jest nie, także jest tak. Jeżeli jest tak, to gdzie jest nie? Jeżeli jest tak, 2 razy tak daje raczej nie, a nie 3 razy powtórzone. Dzisiaj się stało tak i w tym tak jesteśmy po prostu inaczej
w głębi tego, co byśmy nigdy nie podjęli, ani nigdy w życiu byśmy nie zreflektowali się na takie posunięcie, w taką grę, a gra to życie i w życiu trzeba podejmować decyzje, kiedy waga woli przeczekać, żeby się stało i na ogół dzieje się w tym sensie, co waga by chciała. Dlaczego? Dlatego, że przewidziała, ale nie podjęła decyzji, lecz zaadoptowała tą przestrzeń w ten sposób, że tak się stało. Wagi trzeba cenić bardzo, ale z jedną rzeczą się nie zgadzam u wag, że wagi potrafią z miłości poświęcić to wszystko, co jest wokół nich. Wokół nich jest przede wszystkim to, co nazywamy przyjaźnią, to, co nazywamy lojalnością i waga w tym momencie będzie szła w tym kierunku, co ta sytuacja dla niej w tym momencie jest najbardziej wygodna. Więc nawet zaprzyjaźni się z Twoim wrogiem, mimo że jest Twoim przyjacielem, albo też nawet czymś więcej. Bo ona uważa, że tak powinno być. I tu ten moment waga musi rozważyć, czy na pewno robi dobrze, ale i tak zrobi po swojemu, swojej historii, swojego pragnienia bycia tego wszystkiego, co nas otacza i co nas reprezentuje. Chyba najtrudniejszy znak, chociaż jeden z najwspanialszych do poznania tego wszystkiego, co nazywamy być, jestem i to, co nazywamy, że pragnę. Pragnę jednego, pragnę tęsknoty, pragnę... O Boże, właśnie się ławka zepsuła. Nie, ja mówię ławka. Poręcz od takiego mostku. Zaraz wam pokażę. I to jest to, co kiedyś, jak w dawnych czasach, jak robiono, to do tej pory stoi, a w tej chwili już zaczynają się perypetie, ponieważ nikt nie wie, ponieważ zwróćcie uwagę, jak jest zrobione to i na czym to polega. I w tym fragmencie jesteśmy w wadze. Jest ładnie, ale co z tego, jak to jest zepsute? Było ładnie, więc zostało przyjęte. Podejrzewam, że akurat człowiek, który to nadzorowałby wagą, zrobił niesumiennie. Czy waga robi niesumiennie? Jeżeli jest papier mâché, a znacie to słowo i wiecie, co oznacza, jest taki teatr w Paryżu, jest to wszystko piękne, ale niepraktyczne, ale nie dające tej stabilności, pewności, że można powiedzieć, że to jest przede wszystkim i przetrwa lata. Nie, tutaj nie potrzeba. Waga potrzebuje w tym momencie tej chwili. I chwilą tą upiększy nagle w sekundę jednym ruchem ręki, położy kwiatek, zawiesi wstążkę, czy też po prostu pomaluje, czy dopieści i w tym fragmencie będzie wyglądać to, jak by było cudo. Czy to jest trwałe? Nieważne, to chwila. Czy to jest warte jednego spojrzenia głęboko gdzieś? I tak jest w uczuciach, tak jest w miłości, że waga cały czas pilnuje tylko piękna i harmonii.
tego wszystkiego. To jest w pewnym sensie zaburzeniem tego wszystkiego, co byśmy chcieli. Bo chcemy zupełnie inaczej zrealizować swoje plany, chcemy być stali, chcemy być pewni, chcemy być wierni. Tu nagle ten fragment staje się zupełnie inaczej zrealizowany. Waga stworzy coś na wzór miłości. Ale miłość ma dwie kwestie najważniejsze. Czy przetrwa, czy będzie funkcjonować przez lata, czy jest tylko chwilą prawdy. Czy rzeczywistością. Nie zawsze byśmy mogli powiedzieć, że miłość ma wiele obliczy. Może kiedyś nawet pokażę, jak głęboko trzeba wierzyć, żeby miłość zaistniała w samej rzeczy, bo jest tylko chwilą. O Jezus. Jeszcze raz. Bo jest tylko chwilą i to, że taka jest waga, a miłość równa się wadze, a waga równa się równowadze bez względu na okoliczności i bez względu na strategię założeniu czegoś. Najbardziej niezrozumiała jest ta właśnie strona. Jak można kochać czy nienawidzieć w tym samym czasie? Czy miłość jest pragnieniem, czy też natchnieniem? Czy natchnienie daje to, że oddech jest bardziej szybki, czy miłość jest szybsza? Czy też, krótko mówiąc, a może oczarowanie, co jest najgorszą rzeczą, ponieważ czar jest starszym bratem wagi i waga z tego skorzysta jako z pragnienia swojej chwili. Jak to jest spowodowane? Po prostu neptunicznym zamydleniem sytuacji. Waga jest pod Wenus. Wenus jest chwilą bardzo niezrozumiałą. Dlaczego? Niezrozumiałą, a kto pojmuje jedną rzecz, która jest najważniejsza? Pragnieniem. Czy pragnienie jest tak bardzo kwestionowane? A czy kwestionowane jest założenie? Założenie tego, co nazywamy być albo nie być. Przecież wiecie, co jest. Jak Szekspir potraktował miłość. Wielokrotnie trudniej, niż byśmy mogli zrozumieć, właściwie w każdym utworze swoim, w każdym momencie. Romeo i Julia to tylko zaczyn dwóch sprzeczności. I jak skończyli? Jak doszli do pewności tego, że byli razem na wieczność? Pamiętacie jeszcze innych, którzy musieli odpocząć ze względu na to, że dla nich ten fragment jest najważniejszy? Więc zawsze spoczywali w niepewności, wszystkich utrzymując w pewnym drganiu, a właściwie drżeniu, namiętności, co będzie dalej, jaki będzie obraz, jak będzie przebiegać chwila.
tragicznej, czy też miłości, czy też jeszcze jednej rzeczy, która jeszcze gorsza jest. Śmierci. Bo miłość czasami doprowadza do tego absurdu życia. Życie nie jest miłością. Śmierć jest pragnieniem każdego z nas, ponieważ w tym momencie jesteśmy wyzwoleni od piękna, od wszystkiego. Kończy się tylko na tym. Rzućmy się z tego mostu i wtedy, jeżeli tam otworzy się nowe pragnienie. Jakie? Tego nikt nie wie, bo kiedy jesteśmy, dlaczego tak się dzieje? Dla tych, którzy są astrologami, mogę powiedzieć. A co jest dla wagi bykiem? I jak wygląda to pragnienie? Tam mamy właśnie naszą ławeczkę. O, zobaczcie. I tam jest pani, która właśnie pracuje. Nie będziemy jej przeszkadzać w jej historii, a my usiądziemy sobie tutaj na placu boju, gdzie tak bardzo hałasują właśnie wtedy, bo piękno jest sportem jednocześnie i pragnieniem, ale najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy chcieli poznać przede wszystkim siebie. Cała ta walka wagi z szalami jest bardzo trudna. Na szachownicy naszego życia możemy stanąć w różnych figurach. Pójść wieżą, czy laufrem, czy też królową, lub nieprzewidywalnym konikiem. Gdzieś zaprząc się w tragiczne chwile zgrozy i natchnienia, co będzie bardziej interesujące. Czy ruch do przodu, czy do tyłu, czy też fragment naszego pojęcia, że chcielibyśmy tak, a zrobiliśmy tak. I to jest właśnie to, co tworzy waga. Chce, ale działa w imię czego? Miłości i pragnienia. A pragnienie jest takie, jakbyśmy byli na pustyni. Do czego dążymy? Czy to o mamy? Z braku wody? Czy też iluzja, która nas zmusza do pewnego widzenia zupełnie inaczej tej przestrzeni, w której żyjemy. A pustynia bardzo często jest wtedy, kiedy od wagi odchodzi partner. On wtedy traci wszelką nadzieję i chce za wszelką cenę przywrócić to, co było, a to już się skończyło, lub też trwa w walce ze sobą. Czasami jest to kobra. Czy walczyć z kobrą nazywamy to miłością, czy ze skorpionem? A może tak być, że będzie walczyć ze słowem. Słowem tak twardym i tak gorzkim, że wtedy nastąpi ból. Pragnień tych rzeczywistych, a ból to słuchanie tego, czego nie chcemy, bo byśmy chcieli odciąć się nagle i tylko jedna rzecz nas wyzwoli. Czy to jest miłość? Czy to jest kochanie? To jest zapytanie, które jest od wielu tysięcy lat ciągle modyfikowane. Chyba najwięcej stworzono w literaturze, czy nawet w obrazach, czy w wierszach poetów. Od Goethe, który tak bardzo
poznał miłość, że ze służącą był najbardziej wierny. Czy był szczęśliwy? Przecież był astrologiem. No cóż, Byron też był nim. I Słowacki. I Mickiewicz się też otarł. I wszyscy ci, którzy naprawdę wiedzą, jak słowo stoi koło słowa i wyznaje pragnienie miłości. Zgroza temu, kto nie rozumie wagi, i zgroza temu, kto pojął już wagę. Jeżeli pozna wagę, przeżył życie. Jeżeli nie zna wagi, to dopiero poznaje życie. I na tym zakończę. To pragnienie umiejętności zrozumienia siebie. Waga jest najtrudniejszą historią. Waga jest umiejętnością poznania chwili i pokochania jej, takiej, jak ona jest. I z tego musimy poznać morał najważniejszy, żeby w tej miłości nie szukać jeszcze jakiejś innej chwili, bo ona jest tylko raz. Bo miłość to miłość, to proste słowo. I waga też jest prosta w tym swoim znaczeniu, ponieważ jest pierwsza w pierwszej połowie swojej drogi. I droga w tym momencie jest czasem nowym rokiem, co wadze zdarza się dosyć często. I waga też jest tym momentem, kiedy myśl podąża, co dalej mam zrobić. Bo moje być albo nie być po prostu jest pytanie. Do zobaczenia i oczywiście zostawiam Was w natchnieniu wagi nierozegranej na szali planszy w szachy czy warcaby. Warcaby są proste, ale szachy są filozofią życia. Jak gracie warcaby, nie zrozumieliście szach. Jak gracie w szachy, zawsze pozostaje wam szachmat. I wtedy, cóż, zostajecie w przyrodzie. Do zobaczenia. Kosmos jest koło was i myśl koło waszej się kręci. Jaki następny ruch? Po prostu miłość. Tą, którą przyniósł Jezus. Do zobaczenia. Trzymajcie się.